tym filmie pokażę polecenie bloku wsadowego. Jest to funkcja, która pozwoli nam na przykład naprawić błędne oznaczenie bram i furtek na mapie zasadniczej. Obecnie taka brama jest narysowana za pomocą linii, to jest błąd, powinny tutaj być łuki i przy okazji fajnie, gdyby taka brama była blokiem. Przydać się to może w różnych celach, na przykład podczas szybkiej edycji, czy chociażby liczenia. Jeżeli teraz zaznaczę jedną bramę, wybiorę prawy przycisk myszy, wybierz podobne, to program powie mi, że na rysunku występują 134 podobne obiekty. Ale nie wiem, ile z nich to są bramy, ile to są furtki, zatem nie jestem w stanie tych elementów policzyć. I przy użyciu polecenia blok wsadowy jesteśmy w stanie w ciągu około minuty, dwóch osiągnąć taki efekt jak na tym rysunku, czyli każda brama jest blokiem, podobnie jak furtki. Jesteśmy w stanie je też policzyć. Jeżeli wybiorę jedną bramę, prawy przycisk myszy, wybierz podobne, to widzę we właściwościach, że występują 33 bramy na całym rysunku. I teraz jak taki efekt osiągnąć? Przechodzimy do rysunku, gdzie występują te błędy i spróbujemy to naprawić. Czyli naszym zadaniem jest, może włączę paletę narzędzi, zamienić każdą bramę na taki obiekt. Każda brama narysowana jest za pomocą linii i musimy znaleźć każdą bramę w rysunku i zamienić ją na dokładnie taki blok. Do tego właśnie użyjemy polecenia bloku wsadowego. Na początek pokażę to Państwu na szybko na przykładzie furtki, a później omówimy to krok po kroku przy okazji wstawiania tych bram. Zatem na początek przechodzimy do zakładki inteligentne, wybieramy polecenie blok wsadowy. Jak coś to jest nowa funkcja, która pojawiła się dopiero w wersji 2026. Wchodzimy do polecenia blok wsadowy i program zapyta nas o wybór obiektów. Wybieram dopasuj obiekty, określam obiekt źródłowy, że to będzie właśnie ta furtka, jedna linia, druga linia, zatwierdzam to spacją lub enterem i klikam dopasowanie. W tym momencie program znajduje mi wszystkie furtki na rysunku. Tutaj mamy jedną, drugą, trzecią, w innych miejscach na rysunku będą jeszcze kolejne. I teraz jesteśmy w stanie te wszystkie furtki zamienić na przykład na jakiś inny blok. Zatwierdzamy to spacją enterem, wybieram tutaj opcję zastąp blok i wybieram, jaki blok ma być wstawiony w miejsce tych elementów, które zaznaczyliśmy. Konkretnie ma być to furtka. Zmieniam tutaj jeszcze punkt wstawienia, żeby wstawiło się to w odpowiednim miejscu. Zmienię również kąt obrotu na konkretnie taki i mogę kliknąć blok wsadowy. Program mnie tylko uprzedza, zastąpione zostaną wszystkie dopasowania wskazanym przeze mnie blokiem. Klikam OK, o to mi chodziło. Gotowe, furtki mamy wszystkie już zamienione, możemy zaznaczyć jedną z nich, wybrać prawy przycisk myszy, wybierz podobne. Wiem, że na moim rysunku występuje 17 furtek, widzimy to we właściwościach. A teraz robimy to krok po kroku powoli, żeby wszyscy mogli to powtórzyć na swoich rysunkach. Zacznijmy od tego, że pojawiła się nowa zakładka inteligentne. To jest coś, czego nie było w poprzednich wersjach programu i ogólnie dużo rzeczy się nowych pojawiło. Mamy na przykład zakładkę parametryczne, ta zakładka inteligentne, jest jakiś dodatkowy pasek wyciągnięty, jakaś nowa ikonka w pasku statusu. Dużo nowości się pojawiło, będę o nich mówił w kolejnych filmach, ale teraz skupiamy się na poleceniu blok wsadowy. Zatem w zakładce inteligentne mamy polecenie blok wsadowy, nowa funkcja, która do tej pory nie występowała. Jeżeli najedziemy na tę ikonkę, to wyświetli nam się komunikat, że to polecenie dopasowuje podobne obiekty na rysunku i wsadowo konwertuje je do nowo zdefiniowanego bloku. No właśnie, czyli jeżeli mamy narysowane takie bramy gdzieś na rysunku za pomocą zwykłych linii czy okręgów, łuków, czegokolwiek innego, to program jest w stanie je rozpoznać i zaznaczyć, że to są obiekty podobne. Nawet jeżeli one różnią się rozmiarami. Zobaczcie Państwo, że na przykład skrzydło tej bramy ma długość 1,34 m. A teraz zaznaczmy inne skrzydło i tutaj mamy 1,57 m. Zaznaczmy jeszcze jakąś inną bramę. Tutaj mamy 1,19 m, czyli nawet nie muszą być to identyczne obiekty, mogą się one różnić na przykład długościami. Escape'em teraz to odznaczę. I właśnie to polecenie blok wsadowy jest w stanie zaznaczyć wszystkie bramy występujące na rysunku. Przejdźmy do polecenia blok wsadowy, uruchamiamy je i otworzy nam się tak wyglądające okno. Na początku musimy wybrać te obiekty, a później będziemy mogli z tego utworzyć blok albo zastąpić to na jakiś inny blok. Zatem na początek wybieramy opcję dopasuj obiekty i tutaj musimy określić obiekt źródłowy. Zatem klikamy na ten przycisk, określamy obiekt źródłowy i zaznaczamy wszystkie elementy, które wchodzą w skład tej bramy. One nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, więc muszę tutaj kliknąć 3 razy. Zatwierdzam to spacją lub enterem i sprawdźmy, jakie ustawienia dało się do tego dodać.
Proszę zwróćcie Państwo uwagę na to, że mam tutaj włączone dopasowywanie obiektów pod różnymi kątami. No każda brama będzie pod innym kątem, w zależności od tego, jak akurat biegła granica działki, więc to jest ważne, że zostaną zaznaczone obiekty nawet jeżeli mają inne kąty nachylenia. I jest również druga opcja, czyli dopasuj obiekty o różnych skalach, czyli jeżeli tutaj mieliśmy skrzydło o długości 1,5 metra czy 1,70 m, to też zostanie zaznaczone jako te podobne obiekty. Nieco niżej mamy jeszcze tolerancję, ale ona nie będzie w naszym wypadku potrzebna, po prostu klikamy dopasowanie. W tym momencie program zaznaczył mi na rysunku wszystkie obiekty, które są bramami, czyli mają ten kształt linii i mogą to być obiekty pod różnymi kątami, mogą być też w nieco różnych rozmiarach. Ja to pokazuję na przykładzie linii, ale to tak samo zadziała na przykład dla łuków, okręgów czy czegokolwiek innego. Zatem program zaznaczył mi wszystkie bramy na rysunku, trochę ich tutaj mamy. Przejdźmy kawałek dalej, jak widzimy tych bram jest na rysunku całkiem sporo. I teraz albo się zgadzamy z tym dopasowaniem, albo zmieniamy pewne parametry. Można to zrobić w pasku poleceń, tam jest opcja wybierz dopasowane wyniki, potwierdź, ponowne dopasowanie czy wyjście. Jak coś to w nowej wersji programu 26 możemy też klikać na te opcje z nawiasu kwadratowego, nie musimy tego wpisywać poprzez wielką literę z danego słowa. Ja wybieram potwierdź, że mnie to odpowiada, wszystkie bramy zostały zaznaczone i teraz otwiera nam się jeszcze raz to okno. Na początku klikaliśmy tutaj dopasuj obiekty, jak widzimy one już zostały dopasowane, mamy ich 33 sztuki i teraz mamy możliwość wyboru, czy chcemy utworzyć z tych wszystkich bram jakiś blok nowy, czy chcemy zastąpić to innym blokiem. I teoretycznie można byłoby stworzyć z tego nowy blok, można byłoby go też wyedytować, ale ja mam już przygotowany taki blok gotowy, dlatego zamiast tworzenia to zastąpię to istniejącym blokiem. Muszę wybrać tutaj z listy, że to będzie brama i koniecznie trzeba spojrzeć w te parametry. Musimy ustalić chociażby punkt wstawienia, bo z automatu zaznaczona jest opcja użyj środka geometrycznego obiektu jako punktu wstawienia. No nie jest to zbyt dobry pomysł. Klikamy jeszcze raz na tą opcję określ punkt wstawienia. Nie chcemy, żeby to środek geometryczny był dopasowywany, tylko konkretne miejsce na tej bramie możemy je teraz zaznaczyć klikając lewym przyciskiem myszy. Ale to nie jest wszystko, bo jeszcze pozostaje kwestia kąta obrotu. Zatem klikamy tutaj przycisk określ kąt. Można go też wpisać, ale ja go nie znam, więc po prostu go zaznaczę. Klikam określ kąt i zobaczcie Państwo, jeżeli bym miał kąt 0, to by się wstawiło w ten sposób. A ja muszę określić kąt dokładnie taki, jaki jest na tej bramie. Jeżeli chodzi o skalę, zostawiam taka, jaka jest i mogę od razu kliknąć polecenie blok wsadowy. Program nie uprzedza, zastąpione zostaną wszystkie dopasowania poprzez ten mój wskazany blok. OK, tak właśnie chciałem, klikam OK i wszystkie bramy zostały dopasowane. Proszę zwrócić uwagę na to, że są one też poprawnie obrócone w przypadku każdej bramy, każdej furtki jaka istnieje. I teraz jestem na przykład w stanie policzyć takie bramy, czy też je wyedytować, bo na przykład chciałbym zmienić rozmiar, to jestem w stanie to bez problemu zrobić. Także robimy szybkie podsumowanie. Polecenie blok wsadowy przede wszystkim potrafi znaleźć na rysunku różne obiekty, które wyglądają podobnie. Na przykład bramy, czy też furtki, które nawet mogą mieć różne rozmiary i mogą być poobracane w różny sposób. A później te obiekty podobne do siebie jesteśmy w stanie zamienić na blok albo zastąpić je jakimś innym blokiem, co my też właśnie zrobiliśmy. Można te funkcje wykorzystać w przypadku takim jak u nas, gdzie tych bram czy furtek mamy dosłownie kilkadziesiąt sztuk, ale nic nie stoi na przeszkodzie użycia tego polecenia również w wypadku, gdybyśmy mieli kilka tysięcy obiektów wyglądających podobnie. Jeżeli chcecie Państwo przetestować te funkcje u siebie, to zapraszam do opisu pod filmem. Tam można pobrać wersję testową ZWCAD 2026. Wersję betę można testować aż 60 dni, a nie 30, tak jak to zwykle z ZWCADem jest. Zapraszam do testów i miłego projektowania życzę.